Ła, ła, jęczy debil jak jakiś pedał. Bo strach chłopczyka obleciał. No i dobrze, bój się, to będzie twój koniec. Puśćcie mnie, no dlaczego mi to robicie? Lepiej zacznij zmawiać paciorek, wodniaku. Dawaj z nim na górę. Oficer dyżurny, sierżant Aldona Małodobra, komisariat na Gorczaku. Słucham. Jak to, co ja mam na sobie? Mundur służbowy wraz z regulaminowym wyposażeniem. Co mam pod mundurem? Bieliznę osobistą, która nie wchodzi w skład odzieży służbowej, proszę pana. Nie rozumiem. A co pan rozumie przez pytanie, co mnie kręci? Aktualnie to mnie kręci trochę w nosie, proszę pana, bo alergię sezonową mam na kwitnące aktualnie byliny, czyli rośliny wieloletnie. Ale pan to chyba ma astmę, skoro pan tak dyszy, co? Więc wizyta u alergologa byłaby wskazana. Badania okresowe robił pan ostatnio jakieś? Bo to w medycynie jest tak jak w policji. Ważna jest prewencja, czyli zapobieganie, zanim dojdzie do... Słucham? Nie pan dojdzie, tylko u pana dojdzie do rozwoju jednostki chorobowej jakiejś. Nie, nic nie rozumiem. Jak to, jak ja lubię to robić najbardziej? No nie, stosunek to tylko służbowy, proszę pana, może być, żaden inny. Z czym? Z kajdankami z pałką? Tak, ale tylko jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba użycia siły i środków przymusu bezpośredniego. Proszę pana, mam telefon na drugiej linii, więc muszę już kończyć. Pan też już kończy, tak? Ale nadal nie rozumiem, z jakim zgłoszeniem pan dzwoni. Halo? Halo? Na seks telefon sobie, człowieku, zadzwoń, jak się nudzisz. O, cześć. Już jesteś. Jak widać. Masz ochotę na kawę? Z rozpędu wzięłam 2. Dzięki. No i jak? Twoje pierwsze wrażenia na Gorczaku? O, w samą porę. A co, pali się? Właśnie dostałam telefon, wołam do Lordexu przy Wiśniowej. Lordex? Taka mała firma handlowa. Teraz wynoszą fanty, mamy szansę ich złapać na gorącym uczynku. Jedziesz z nami? Nie tym razem. Okej. Powodzenia. Ja od frontu, ty od zaplecza. Policja! O kurwa! Stój, policja, mówię! Stój, mówię! Ręce do góry, łapę do góry! Pod kwiatki! Nie zrobiłem! Do góry! Ta, na jogging się wybrałeś, nie? Lewa do tyłu. Lewa do tyłu bez numerów. Za co to? Za niewinność. Prawa. Idziesz z nami.
Kurwa, tak ostro! Gdzie jest twój samochód? Jaki samochód? Przecież mówiłem wam, że tu tylko przechodziłem. Ta? Z fantami z włamu? Z jakiego włamu? To nie są żadne moje fanty. No, moją babcię, no. Masz za swoje, ty chłystku bez honoru! Co to? Twój wspólnik tak cię lubi? Jaki wspólnik? To nie jest żaden mój wspólnik, ja tylko spacerowałem. Jestem niewinny, no. Możesz... O niewinności porozmawiamy na komisariacie. Zero zero do 03. Co tam, trójka? Wiśniowa, teren z magazynami. Mamy włamanie w firmie Lordex. Przyślijcie techników i patrol, niech zabezpieczą mienie. A ty nie możesz poczekać na techników? Mam sprawcę. Przyślijcie techników jak najszybciej. Przyjąłem. Tam nikogo nie ma. Wspólnikiem, tudzież wspólnikami zajmiemy się później. Chodź. Sprawca nie wyglądał na mistrza intelektu, ale nie był aż na tyle głupi, żeby pójść na włam w pojedynkę. O tej porze przy firmie nikogo nie było, a jednak ktoś zawiadomił policję. Podejrzewałam, że to były wspólnik specjalnie wystawił nam sprawcę. Ale po co? Technicy sprawdzili fanty. Mają też twoje ślady na terenie Lordexu. Bekniesz za ten włam, to pewne. Pytanie tylko, czy bekniesz sam, czy podzielisz się odsiadką z kumplem? Z jakim kumplem? Kto tam z tobą był? Byłem sam. Naprawdę masz niepowtarzalną szansę, żeby złagodzić sobie wyrok. Kto tam z tobą był? Nie będę kapował psiarni. Agata, co jest? Chodź na chwilę. Przemyśl to sobie. Masz 3 minuty. Pilnuj go. Co tam? Zobacz. Jakieś gnojki wrzuciły do sieci taki filmik. Ruszaj się! Spokój, bo zaraz się będzie bardziej bolało. Rywaj się, słyszysz? Zaraz ci połamę tych krabi debilu. Był gnój? Nie ma gnoja! Tak się to załatwia na dzień. Kiedy to się pojawiło w sieci? Pół godziny temu wrzucili na lokalną platformę ze śmiesznymi filmikami, ale nie wygląda mi to na prank. Widzisz, koleś był przerażony, a tamci nie markowali ciosów. Dobra, prześlij mi ten filmik. Ja teraz pójdź do Konrada, niech zacznie działać. Ja jeszcze muszę dokończyć z tym geniuszem. Od kiedy jestem na Gorczaku, obserwuję, co się dzieje na miejscowych grupach w internecie. Na jednych sąsiedzi się kłócą i zwierają szyki przeciw urzędnikom, na drugich młodzież wrzuca filmiki z wygłupami. Właśnie na jednej z takich grup znalazłam filmik opatrzony hashtagiem śmieszne. Musiało się coś stać. Syn wyszedł rano po zakupy i przepadł. Nie odbiera telefonu. A może spotkał się z kolegami i się zapomniał? Nie. Przepraszam o coś ważnego. Radek jest odpowiedzialny. Sama go wychowuje. Jego ojciec zapił się lata temu na śmierć. Przykro mi. Akurat nie ma czego. Wszystkim to wyszło na dobre. Radek w końcu przestał się bać. Zaczął robić to, co lubi. Teraz jest piłkarzem. Trener mówi, że ma duży talent, ale on po prostu bardzo ciężko pracuje. Nie w głowie mu jakieś głupoty. Mój syn ma 14 lat. Ja po prostu czuję, że ktoś mu zrobił krzywdę. Błagam was, szukajcie go. Przepraszam. Mogę? Dzięki. Czy to jest pani syn? O Jezu, tak. To jest Radek. Jaki on jest tutaj przerażony. Co to jest? Co to za nagranie? To filmik wrzucony do sieci pół godziny temu. Co oni mu robią? Kim są ci ludzie? Spokojnie, wszystko się wyjaśni. Przyniosę pani wody, spokojnie. O Boże. Proszę się uspokoić, proszę oddychać. Proszę.
Proszę pić małymi łykami. Wszystko wyjaśnimy. To mi wygląda na brutalne porwanie, a porwaczami są amatorzy i to jest najgorsze. O Jezu, moje serce. Moje serce. Proszę pani. Cholera. Kto to jest? To jest matka tego porwanego chłopaka. Przyszła zgłosić zaginięcie. Nie czuję pulsu. Wezwę karetkę. Nie oddycha. Okazało się, że matka porwanego chłopaka od lat chorowała na serce. Pod wpływem stresu dostała ataku. Na szczęście szybko udzieliliśmy pierwszej pomocy, a karetka dotarła dosłownie w kilka minut. Nie spodziewałam się, że matka tego chłopaka jest z wami w pokoju. No, chwilę wcześniej widziała syna na tym filmiku. Cholera, prawie ją zabiłam. Wyjdzie z tego. Teraz musimy skupić się na tym synu. Trenuje piłkę, tak? To może zacznijmy od klubu. Od czegoś trzeba zacząć. Jedźmy. Chodzi wam o Radka Wieluńskiego, tak? Co pan nam o nim powie? Powiem tak, jak będzie pracował i nic się po drodze nie zepsuje, to wyrośnie nam tu z niego gwiazda futbolu. Taki zdolny? Zdolni to tu są prawie wszyscy. Radek to tytan pracy. Ostatnio został nawet powołany na zgrupowanie reprezentacji młodzików. Czyli już błyszczy. A ma jakichś wrogów w drużynie? Może jest kimś skłócony? Radek jest skupiony na piłce, a nie na aferkach towarzyskich. A może ktoś szczególnie mu zazdrości tego awansu do reprezentacji? Może Alan? Ostatnio dość brzydko go faulował na boisku. A jak się nazywa ten Alan? Alan Prokop, ale nie ma sensu się go czepiać. Ja sobie z nim poradzę, no bo od czegoś jestem trenerem. Prokop? A jego ojciec to Paweł Prokop? Tak, ale pan Paweł sponsoruje nasz klub i nie chciałbym, żeby miał jakieś nieprzyjemności przeze mnie. Proszę się nie martwić, zachowamy wszelką dyskrecję. No dobrze, a co z tym Radkiem? Nawywijał coś? Niestety nie mogę panu podać żadnych informacji. Czyli coś się stało? To na tyle. Dziękujemy bardzo za pomoc. Dziękuję. Na pewno wyjebaliście jego komórę do bajora? Żeby gliny jej nigdy nie namierzyły. Nie ma już żadnej gównianej komury. I ciebie też nie będzie, piłkarzyku pierdolony. Patrzcie, jak się trzęsie mięczak jeden. Siedź bez ruchu, bo znowu ci przypierdolę. Masz robić, co mówię! My teraz rządzimy. Już nie jesteś taki ważny, co? Zaraz połamię ci te kulasy. Skończy się kopanie. Koniec kariery! Dawaj, dawaj. Już po tobie złama się. Paweł Prokop, Kto pyta? komisarz Konrad Lubecki i komisarz Agata Rychlik z komisariatu na Gorczaku. Chcemy panu zająć chwilkę. Mój czas kosztuje. Przyjechałem po syna i zaraz wracam do firmy. Straci pan więcej czasu, jeżeli wezwiemy pana na komisariat. O co chodzi? O konflikt pana syna z kolegą z klubu piłkarskiego, Radkiem Wieluńskim. Kto to jest ten Wieluński, żeby Alan miał się nim zajmować? Alan zazdrości chłopakowi, że awansował do reprezentacji młodzików. Zazdrości? Czego? No na treningach dochodziło do konfliktów na tym tle, prowokowanych przez pana syna. Słuchajcie, ta cała kopanina to dla Alana tylko rozrywka. Zdaje się, że pan sponsoruje ten klub, tak? No, sypnąłem kasę, ale żeby młody miał godne warunki. On jest ukierunkowany na biznes. Bierze lekcje inwestowania, poważnie myśli o przyszłości. MBA, te sprawy. Zdaje się, że on ma 14 lat? No to co? Ma perspektywy. Dlatego nie obchodzi go jakaś rywalizacja z biedakiem, który umie tylko kopać piłkę. Czyli jednak coś pan słyszał na temat Radka. Synek opowiadał? Że co? Że biedak? Tu nikt groszem nie śmierdzi.
Co wy mi chcecie wmówić, że mój Alan mu coś zrobił? Może nawet pan mu pomógł. Nie zajmuję się konfliktami szczeniaków. Jeżeli macie jakieś dowody, działajcie. Skontaktuję się ze swoim adwokatem i wtedy inaczej będziecie śpiewać. A teraz mam swoje sprawy. Wezwiemy pana na komisariat. Tarara. Prostak. Emma. No hej. Ile mam tu jeszcze czekać? Słyszałam, że chcesz sypnąć swojego wspólnika. No, namyśliłem się. Kutas teraz biega po wolności, a ja tu siedzę o suchym pysku, jak gwizdek. Dasz zeznania od razu na papier? No dam, ale tylko dlatego, żeby było sprawiedliwie. A jak mam kiwać, to nie sam. Dobra. To zapraszam. Tak myślałem. Bo młodzi teraz nie wiedzą, co to honor i etyka zawodowa. Czyli rozumiem pan Balcerzyk, tak? Czesław Balcerzyk? Sypnął mnie ten zasraniec, nie? Dziś rano włamał się pan do firmy Lordex przy Wiśniowej, tak? No, włamałem się. Mój błąd, że poszedłem na robotę z tym gnojkiem. Ale widzi pani, nie ma z kim robić. A młode pokolenie nie chce się uczyć zasad złodziejskiego fachu. Tradycji nie szanują. To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, naprawdę bardzo. Pani siądzie, bo nie lubię, jak ktoś nade mną stoi. Nie ucieknę. Bo i po co? Nadeszła moja godzina. No dobrze. To jak to jest z tą złodziejską tradycją, co? Są zasady i trzeba ich przestrzegać. Inaczej to nie fach, a zwykła bandycjerka się robi. Ja się roboty uczyłem jeszcze od ludzi z przedwojennej ferajnej. A taki młody myśli, że zjadł wszystkie rozumy i nie chce słuchać. Młody, czyli Grzędak, tak? Marek Grzędak, z którym się pan włamał. Pazerny gnojek. Sprawa była prosta. Wchodzimy do firmy przez okno, wynosimy co się da i znikamy. No i co? No i jak wracaliśmy już z fatami, to smarkacz sobie przypomniał, że jeszcze komputer został w kącie. Mówię mu, Maruś, odpuść. 2 razy nie wchodzimy do tej samej rzeki. A on po hamulcach i wraca na błam. Rozumie pani? Wraca w to samo miejsce. Rozumiem, że to nieprofesjonalne, tak? No, amatorszczyzna. No i pech. No ale nie chciał słuchać. To musiałem mu pokazać, że racja jest po mojej stronie. Anonimowo zawiadomiłem policję. Ale przecież na Górczaku to nie przystoi. No gdzie? Sypanie nie. No. Ale ja chciałem mu dać lekcję na całe życie, że jak stary złodziej mówi, że będzie pech, to będzie. No tak. A teraz kumpel wsypał pana. A czego się można spodziewać po takim gnojku? Podobno Alan przesiaduje często z kumplem za budynkiem.
Ty zobacz, jaka zajebista. A patrz, jak się najebała. Ty nie będziesz miał z tego dzieciaka? I tak nie wie, kto ją wyruchał przecież. Nic mi nie udowodni. W filmie się urwał. Ale poruchałeś ją. No, a patrz tą następną. Pa, taka kurwa brzydka była. Policja, Zostaw ty to. jesteś Adam Prokop? To jest mój telefon, nie ma pani prawa mi go zabierać. Kosztował kupę kasy. Oczywiście, że mam, bo to jest dowód w sprawie. Jak gwałcisz nieprzytomną dziewczynę. Nie widać, że to ja. Poza tym sama tego chciała. Każdemu tak dupy daje. Kto to jest? Jakaś twoja koleżanka z klasy? Na pewno tatuś będzie bardzo dumny z syneczka. Ojciec wynajmie mi adwokata i was zniszczy. Tak się składa, że twój ojciec będzie miał ogromne problemy. Jedziecie z nami na izbę dziecka, to zostawiamy jako dowód. Sprawdzimy, czy nie ma tam jeszcze innych ciekawych nagrań, na przykład porwanie Radka Wiluńskiego. Nie wierzgaj, bo cię zaraz zakuję. Zaraz zrobię ci chuja na czole. Będziesz miał pamiątkę na całe zasrane życie. No to jasne. Skąd masz maszynkę? No pożyczyłem od Byszka. Taka fajna, bezprzewodowa. Ale ty umiesz? O, nauczy się na tej świni. Odpaj mu tą taśmę z ryja. Nie Będzie ma weselej. Co się pierdolić z gnojem? Dlaczego mi to robicie? Zamknij ryj! Dobra. Ściągajcie to też. Wie, że to my, a za niedługo już nic nie będzie mógł nikomu powiedzieć. Że wam nic nie zrobiłem, no. Nic? Patrz go, niewiniątko. Taki ważny byłeś. Z sąsiadami gardziłeś? Nie gardziłem, no przysięgam. A nie? Moja córka chciała z tobą chodzić, a ty co? No co zadzierałeś? Nie zadzierałem. Ja po prostu nie miałem czasu. Trenowałem. O, a teraz ja potrenuję sobie, tylko że na tobie. Nie. Dobra. ja ci ten ryj przytrzymam. Mamo, nie! Lepiej się nie ruszaj, bo dziera krzywo wyjdzie. Dawaj, krzywo. Dobrze, dajesz. Dobrze ci idzie. Nie. Spokój! Cześć. Cześć, ty! Widziałaś to? Co? Pa. Stara baba, taka durna, z dzieciakami kretyńskie filmiki nagrywa. Spokój, bo zaraz się będzie bardziej bolało. Czy to niby śmieszne ma być? To nie jest żart. Ten chłopak naprawdę zaginął. Pokaż to. Z mordę. Ty, a to nie jest ten, co ten jego ojciec się na śmierć się zachlał, a ta jego matka taka porządna kobieta. Przecież ja ci nie mogę żadnych szczegółów śledztwa zdradzać, no co ty. Ty, wiem. To ten. Wieluński. On taki grzeczniutki, ten chłopak. Magda, ty rozpoznajesz kogoś z tych zamaskowanych? Pewka. Jakiś czas temu, jak jeszcze w sklepie u pani Marii pracowałam, to takie kiecki sprzedałam takiej Aśce. Ona każe na siebie teraz Jessie mówić, że niby taka gwiazda. Ale co, po kieckach poznałaś? No, dwie takie były w tym samym rozmiarze. Aśka to się ledwie zmieściła, a na jej córkę to za duża była. Ale się uparła. Baba pod 40, a się robi na siostrę swojej 14-letniej córki. Gwiazdy Kardashianki z Gorczaka. Dobra, słuchaj, wiesz, gdzie je znajdę? Nie wiem. Cholera jasna, no. Ale wiem, kto wie. Ona u Sabiny się upiększa. Jakiej Sabiny? Daj mi namiar szybko. No dawaj. Ona ma taki salonik, no. Sabina pisze. Czekaj, ja sobie wpiszę w telefon. Pisz. Tylko żeby nie było przypału, nie? Że ja powiedziałam. Gorczak jest duży, ale jak przyjdzie co do czego, to okazuje się, że wszyscy wszystkich znają. Z reguły kryją sobie tyłki nawzajem, ale gdy w grę wchodzi dobro dzieciaków, to na szczęście kończy się ta ich solidarność.
Dobrze ci poszło z młodym Prokopem. A tobie ze starym, z jego nadętym adwokatem zgasiłeś ich na wyjściu. No trudne to nie było. Młody jest zdemoralizowanym gówniarzem i odpowiedzą za to jego rodzice. Ten gnojek zgwałcił pijaną dziewczynę, a nie ma jeszcze 14 lat. Ale niestety straciliśmy cenny czas. Miałam nadzieję, że znajdziemy dowody, które wskażą, że któryś z Prokopów maczał w tym palce, ale niestety nie mamy nic. Technicy namierzają już konto, z którego wrzucony był ten filmik. Musimy go przeanalizować jeszcze raz, klatka po klatce. Tam musi być jakaś podpowiedź. To są amatorzy. Wiesz co, wysłałam ekipy na miejsce porwania. Sprawdzają okoliczny monitoring, może coś znajdą. A tak w ogóle, Wiking, to masz duże doświadczenie, prawda? Powiedzmy. I wojewódzka cię tu przysłała, bo wcześniej znałeś Andrzeja Potocznego? Idę do techników. Mam informatorkę w sprawie tego porwania. Nie zgadniecie gdzie. No i gdzie ta informatorka? Przyjdzie. Która jest godzina? Cześć, Laska, hej. Cześć. Co tam? No słuchaj, jest taka mała Komisarz sprawa. Agata, do komisariat na Gorczaku. Potrzebujemy pani pomocy. Czekaj, chwila. Chodź, wszystko, nie chcę. Chodź. Nie będę się próbowałam. Po chuj mnie tu ściągnęłaś. Myślałam, że chodzi ci o pazury. Chodzi o 14-letniego chłopca. Został porwany i grozi mu niebezpieczeństwo. Pani może znać osoby, które wzięły udział w porwaniu. Ja? Tak. W życiu. Sabina, ale tu chodzi o tę całą Jessie, co się na nastolatkę robi, co przedstawia swoją córkę jako swoją siostrę. No znasz ją przecież. Jak ona się nazywa? Gdzie ją możemy znaleźć? Podaj mi jej numer telefonu. Szanuję prywatność swoich klientów i nie udostępnię klientom żadnych danych. Powiem na dzielni, że psom sypiesz, to zobaczymy. A ta Jessie to jest jakaś pani bliska przyjaciółka, że tak ją pani chroni? Nie no, skąd? Klientka zwykła. Na rzęsy i paznokcie do mnie chodzi. No, poza tym to jaka z niej Jessie? No. Joaśka normalna. Tak myślałem. Kobieta w tandetnej kietce w ogóle mi do pani nie pasuje. No dokładnie. Poza tym ona ciągle na tym Insta siedzi i te rolki nagrywa. No, kompletna debilka. To co? Da mi pani jej numer i nazwisko? Dyskrecja gwarantowana, wiadomo. No dobrze, mam jej dane w telefonie. A co pan robi potem? Gratulacje, komisarzu. W nagrodę dostałeś jej numer telefonu. No, przyda się, jak będę chciał sobie rzęsy zrobić. Dostałam wiadomość, że telefon tego zaginionego Radka logował się w okolicy. Tak nagle? Ktoś go musiał włączyć. Albo gdzieś się go pozbyli, żeby zmylić trop. To jedźcie to sprawdzić. A ja jeszcze docisnę techników co do lokalizacji telefonu tej całej Jessie. Dobra. Marka. Hej, młody. Skąd masz ten telefon? Hej, stój, mówię. Stój. Hej, pogadamy. Pytam, skąd masz telefon? To mój. Kłamiesz. To jest telefon Radka Wieluńskiego. Skąd go masz? Mów prawdę, bo i tak się dowiemy. Brat mi go dał. Kiedy ci go dał? Skąd brat go ma? Gdzie jest twój brat? Gdzie jest Radek Wieluński? Ja nic nie mam do Radka. To mama Samanty i mój brat chcieli się zemścić. Kazali nam na to patrzeć. Na co patrzeć? Pytam, gdzie jest Radek. W opuszczonym domu na strychu. Dobra, pójdziesz z nami. Tam. Chwilę później dzieciak zupełnie się rozkleił. Miał ten telefon wyrzucić do śmietnika, ale nie mógł się powstrzymać i
Na całe szczęście go włączył. To musi być tutaj. Ta baba jest tu w środku. Podobno na strychu. Dobra, sprawdzamy od tyłu. Chodźmy już stąd, mamo. A teraz zadepniemy ci fiuta. Dobry pomysł, Krzychu. Ja już nie chcę, mamo. Mamo, ja już chcę iść. Wsadzimy ci tego kutasa do mordy, Tak. aż się nim udławisz. Dawaj, dawaj. Ty tutaj w ogóle coś masz? Zabierz ją stąd. Policja, stać! Odwróć się niego! Do tyłu, ręce do tyłu, odwróć się! Łapy do góry, Do mnie wyżej. tutaj, do tyłu mówię! Łapa, lewa, prawa. Grzecznie. Chciało wam się zabaw, co? Spokojnie mówię, stań tutaj. Stój, nie wierzgaj. Spokojnie. Na dół, na dół. Stój tu, spokojnie. Radek, Radek, jesteś już bezpieczny, słyszysz? Karetka już jedzie. I tak mi nic nie zrobicie. Jestem nieletni. Za porwanie i torturowanie grozi ci 12 lat odsiadki. A że masz 17 lat, to będziesz odpowiadał jak dorosły, rozumiesz to? 12 lat w pierdlu ze starymi bandzierami. 12. Sąd może złagodzić wyrok, jeżeli będziesz współpracował. Dlatego pytam jeszcze raz. Dlaczego porwałeś i torturowałeś Radka Wieluńskiego? To Samanta chciała się na nim zemścić. Twoja córka. 14-letnia. Radek Wieluński skrzywdził mi córkę. To co? Miałam mu darować? Pan by darował? Jak skrzywdził? Konkretnie, co jej zrobił? Samancie on się podobał. Zakochała się w nim, chciała z nim chodzić, a on ją wystawił jak durną. Płakała po nim, a ja nie mogłam na to patrzeć. To był jej pomysł, okej? Czyj? Jessie. Jessie? Czyli Joanny Żyłki, tak? Tak, Żyłki. Matki Samanty. A ty jesteś na ty z Joanną Żyłką? Ona chciała, żeby tak do niej mówić. Okej. A dlaczego chciała porwać i torturować 14-latka? Coś tam mówiła, że gówniarz działał jej na nerwy. Tobie też działał na nerwy? Wkurwiał mnie. Czekaj. Czyli 14-latka się nieszczęśliwie zakochała, a ty postanowiłaś zemścić się na jej rówieśniku. I za to razem z dzieciakami zafundowałaś mu takie tortury? Nie okłamuj mnie, kurwa. Prawdę mów. O co naprawdę poszło? Na kim się chciałaś zemścić? Na matce Wieluńskiego? Na kim? Gadaj prawdę. Na Radku. Za co? Kurwa. Mów! Co on ci, kurwa, zrobił? Przychodził czasem. I co się wydarzyło? A czym cię wkurwiał? Ważny się zrobił. A to sąsiad, nie? Tak samo jak ja z bratem nie ma ojca. A myślałem, że może jakieś piwko od czasu do czasu zrobimy albo coś innego. Na to on tylko te treningi. Znalazł się Lewandowski z Gorczaka, nie? Czyli denerwowało cię, że miał zainteresowania, tak? Niech sobie ma. Ale o kumplach się nie zapomina. A jak Jessie powiedziała, że też ją wkurwia... Sorki. Że działa jej na nerwy, pienia ją. No to zgadaliśmy się, przecież trzeba dać gówniarzowi nauczkę. A czym ją wpieniał? Nie wiem. To był tylko i wyłącznie jej pomysł, okej? Ale widzisz, ty też wziąłeś w tym udział. Porwałeś
i oszpeciłeś tatuażami młodego chłopaka. Jessie mnie namawiała. Ona jest stara. Wszyscy mówią, że starszych trzeba słuchać, prawda? Samantę wysyłałam po zakupy. No i pomyślałam, że wprowadzę chłopaka w życie. Jak wprowadzisz? Konkretnie. On już duży jest, ale kobiety jeszcze nie miał. No to chciałam mu pokazać co i jak. Proponowałaś mu seks. Pierwszego razu nigdy się nie zapomina, co nie? Dlatego tak ważne jest, żeby chłopak miał doświadczoną i ładną nauczycielkę. A pan by nie chciał? Ten dzieciak ma 14 lat. Zmusiłaś go do seksu? On nie chciał. Ale ty chciałaś. Za nakłanianie dziecka do czynności seksualnych jest paragraf. Od 2 do 12 lat paki. Ale nic się nie wydarzyło, mówię przecież, ten smarkacz Co zrobił? powiedział, że z taką starą to by się brzydził, no i potem zwiał. Zemściłaś się, bo odrzucił twoje zaloty? I za to porwałaś i okaleczyłaś dzieciaka? A co miałam zrobić? Chciałam dobrze. Ja nie jestem stara. Żaden mi nie odmawia. Wiem, że miałeś smak, ale nie możesz. Cukier ci skoczy, pani doktor zabroniła. Ale obiecuję, że jutro kupimy coś pysznego, co będziesz mógł zjeść, dobrze? A jak się obudzisz, to mamusia już będzie w domku, tak? No. A teraz się połóż grzecznie spać. Mamusia cię całuje i przytula bardzo mocno. I pamiętaj, kocham cię. No, pa. Pa, pa. Pa, w skarbie. Wiesz to. Mam jeszcze tyle papierów do obrobienia. Powinnaś już być w domu z dziećmi. Naprawdę nie chcę tego zostawiać do jutra. Świetnie się spisałaś. Posłuchaj, Konrad. Ja wiem, że jesteś z samej góry i że czujesz się ważny, ale ja nie jestem twoją stażystką, więc nie musisz mnie oceniać, okej? Nie to miałem na myśli. Nie wiem, po co cię tu przysłali, ale wiedz jedno. Trafiłeś kulą w płot, bo ode mnie się nie dowiesz niczego. I zapisz to w swoim gównianym raporcie. Nie piszę żadnego raportu. Posłuchaj, odwal się ode mnie, jasne? I od Potocznego też. Taka dobra jesteś, a nie masz zielonego pojęcia, co się dzieje. Znam ten komisariat jak własną kieszeń. Co się dzieje w twoim własnym domu. Teraz naprawdę zagalopowałeś się, wiking. Co chcesz? Sprawdź ten adres, a znajdziesz tam swojego męża. Posłuchaj, mój mąż jest w delegacji, jasne? Po prostu sprawdź ten adres. Spierdalaj, dobrze? Co się dzieje? Tak jakoś odruchowo do ciebie napisałam. Nie chciałam pić sama. Zdrówko. Myślałam, że jestem dobra w tym, co robię. No bo jesteś. Agata, co się dzieje? Wszystko jest nie tak.
wszystko się dzieje. Okazało się, że tylko ja nie wiedziałam, że mój mąż ma drugą kobietę. O szlak. A ja tylko, wiesz, praca, dom, praca, dom. Podczas gdy mój mąż ciągle w delegacjach, a w międzyczasie zdążył sobie założyć drugą rodzinę i dorobić się 2-letniego dzieciaka. Ale w wojewódzkiej wiedzieli. Czyli rozumiem, że życzliwy kolega z samej góry cię o tym poinformował. Ta. Powiedz mi tak. Jak ja mogłam być tak głucha, ślepa i głupia? Jak mogłaś być tak skończoną idiotką, co? Nie wiem. Przecież no... Komisarz. Pytanie najważniejsze. Co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam teraz wrócić do domu? Nie wiem. No właśnie, ja też nie. Pi! Co ty zrobiłeś? Nie zabierajcie mi go, proszę! Nie! Za chwilę wymknie się nam z rąk. Poradzę sobie z nią, nie fiknie mi. Stój, nie ruszaj się, nic się nie stanie! Zostaw mnie! Zostaw! Zamknij ryj! Zostaw ją! Bercen? To jest samochód Denatki. Szybko! Stęskniły się za tobą, skarbie. Zniknęłaś tak bez pożegnania, nieładnie. Pomoże mi pan stąd wyjść? Odzyskać Jasia? Pomoże mi pan? Róż głową, bracie, bo będzie tragedia. Marcin. Samochód mi ukradli. To był taki czerwony... Zaraz. A dzień dobry gdzie?